Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś opowiem Wam o tym, dlaczego nie używam komendy zostań. Na moim kanale znajdziecie masę filmów, gdzie pokazuję, jak można nauczyć psa różnych poleceń, takich jak siad, leżeć, czy na przykład na miejsce, ale nie znajdziecie filmu, w którym pokazuję, jak nauczyć psa polecenia zostań. Jest to polecenie, którego po prostu nie używam i dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego nie używam tego polecenia i jak uczę moje psy, żeby zostały w jakiejś pozycji przez dłuższą chwilę. Pierwszym powodem, dla którego nie uczę moich psów polecenia zostań, jest to, że jest to dla mnie komenda po prostu mało praktyczna. Komendy takie jak siad, leżeć na miejsce czy na przykład stój powinny według mnie mieć wbudowany w siebie niejako ten element zostawania w tej pozycji przez dłuższą chwilę. Jeżeli nauczymy psa, że siad oznacza, że ma dotknąć pupą do ziemi, a za chwilę wstaje jak oparzony, a na miejsce oznacza, że pies melduje się na miejscu i za chwilę z niego schodzi, no to w takich codziennych sytuacjach te komendy po prostu są mało praktyczne. Według mnie polecenia, których uczymy nasze psy, nie powinny być tylko takimi sztuczkami, którymi możemy pochwalić się przed znajomymi, ale powinny być raczej narzędziem komunikacji z naszym psem. Jeżeli nauczymy go ładnie siedzieć, kiedy przychodzą goście, no to pies nie będzie biegał, nie będzie podgryzał gości i nie będzie na nich skakał. Jeżeli nauczymy go, żeby grzecznie czekał na swoim miejscu, kiedy myjemy, no to mamy rozwiązany problem żebrania przy stole. Także wszystkie te polecenia, których uczymy psa, mają taki cel, żeby się z nim w łatwy sposób komunikować, żeby powiedzieć mu, jak chcielibyśmy, żeby w danej sytuacji się zachował i żeby wyznaczyć mu pewne zasady i granice. Wiele osób uczy swoje psy, żeby zostawały w danej pozycji tylko wtedy, kiedy opiekun na nie patrzy i kiedy takim stanowczym głosem mówi zostań, zostań, zostań. Takie ciągłe powtarzanie poleceń jest dużym błędem szkoleniowym, o czym mówiłam już w jednym z moich poprzednich filmów i link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Także jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam Was serdecznie, żebyście zobaczyli sobie ten film. Natomiast wracając do tego polecenia zostań, takiego ciągłego kontrolowania tego, co pies robi i ciągłego powtarzania tego polecenia, według mnie nie jest to po prostu praktyczne. Ja w momencie, kiedy zostawiam psa w jakiejś pozycji, to nie chcę już się nim dalej zajmować. Chcę, żeby on wiedział, że ma zostać w tej pozycji pomimo różnych rozproszeń, a ja w tym czasie mogę robić inne rzeczy, mogę z kimś porozmawiać, mogę na przykład w spokoju odebrać paczkę od kuriera albo pizzę. Tak więc moje psy wiedzą, że mają zostać w danej pozycji, pomimo że drzwi się otwierają, że ktoś wchodzi, że odbieram jakieś przedmioty, gdzie się przenoszę i tak dalej. Drugim powodem, dla którego nie uczę moich psów polecenia zostań, jest to, że brzmi ono bardzo podobnie do słowa zostaw. Polecenia zostaw używam sobie do nauki rezygnacji, na przykład z jedzenia. Tak więc jeżeli nie chcę, żeby moje psy zjadły coś z ziemi, to mówię właśnie zostaw. I trzeba pamiętać, że psy nie porozumiewają się ze sobą za pomocą mowy. I wyłapanie takich niuansów pomiędzy poszczególnymi słowami może być dla nich trudne. Dlatego jeżeli chcecie mieć jasną komunikację ze swoim psem, jeżeli nie chcecie, żeby pies musiał się domyślać, o co Wam chodzi, no to lepiej wybierać sobie takie polecenia słowne, które po prostu brzmią inaczej. Oczywiście, jeżeli podczas nauki rezygnacji wprowadziliście sobie jakieś inne słowo, na przykład nie albo fe, no to bez problemu możecie używać słowa zostań, ponieważ te słowa nie brzmią podobnie. Kolejnym powodem, dla którego nie wprowadzam polecenia zostań, jest to, że lubię, żeby moje treningi były proste i lubię też szybko widzieć takie praktyczne efekty, które będę mogła zastosować w codziennym życiu z psem. Jeżeli uczę psa, że siad oznacza tylko, że ma usiąść na krótką chwilę, a siad zostań oznacza, że ma zostać w tej pozycji na trochę dłużej, no to tak naprawdę uczę go dwóch poleceń. Siad i siad zostań. I tak muszę zrobić z każdym kolejnym poleceniem, czyli leżeć, leżeć zostań, na miejsce zostań, stój, stój zostań. Tych poleceń robi się więc 2 razy więcej, no i będę potrzebowała dużo więcej czasu, żeby wypracować te wszystkie polecenia z moim psem.
W praktyce i tak będę używać tylko tych poleceń ze słowem zostań, no bo w codziennym życiu zależy mi na tym, żeby pies został w danej pozycji nieco dłużej. Trzeba też pamiętać o jasnej komunikacji z psem podczas szkolenia. Wasz pies nie jest jasnowidzem, nie czyta w waszych myślach i po prostu nie wie, kiedy dane polecenie ma się skończyć. Jeżeli więc w jasny sposób mu tego nie zakomunikujecie, no to pies wytrzyma w danej pozycji tak długo, aż się nie znudzi albo tak długo, aż nie zobaczy jakiegoś rozproszenia. I pracując w ten sposób z psem, nigdy nie nauczycie go takiego solidnego wykonywania poleceń właśnie przy różnych rozproszeniach. Pies po prostu będzie te polecenia zrywał wtedy, kiedy będzie miał na to ochotę. Niektóre osoby uczą swoje psy, że takim zakończeniem ćwiczenia jest moment, w którym pies otrzymuje smakołyk. Według mnie nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ nie zawsze te smakołyki będziemy mieć przy sobie, nie zawsze też będziemy pracować z psem przy użyciu jedzenia. I w miarę postępów w treningach powinniśmy wręcz to jedzenie z treningów powoli sobie wycofywać. Tak więc ja wolę uczyć moje psiaki, że pomimo tego, że dostają pochwały czy na przykład smakołyki, to wcale nie zwalnia to ich z wykonywania danego polecenia. Z kolei inne osoby uczą psa w taki sposób, że tak długo jak powtarzają polecenie zostań, 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 no to pies ma zostać w danej pozycji, a kiedy ta litania tych zostań się kończy, no to wtedy pies może wstać i zająć się swoimi sprawami. Tak jak już mówiłam Wam wcześniej, ciągłe powtarzanie poleceń wcale nie jest dobrym pomysłem. Dodatkowo jest to też rozwiązanie bardzo mało praktyczne, ponieważ kiedy jestem całkowicie skupiona na moim psie, na kontrolowaniu jego zachowania i na ciągłym gadaniu do niego, no to nie mogę zająć się w tym czasie innymi rzeczami, którymi chciałabym się zająć. Opowiem Wam teraz trochę więcej o tym, jak uczę moje psy, żeby zostawały w danej pozycji nieco dłużej, pomimo różnych rozproszeń i pomimo tego, że nie wprowadzamy sobie komendy zostań. Sekretem jest to, że od razu ucząc psa jakiegoś polecenia, uczę go, że dana pozycja ma trwać przez dłuższą chwilę. Czyli na przykład, kiedy uczę polecenia siad, to biorę sobie 10-15 smakołyków do ręki i wydaję psu serię smakołyków jeden po drugim, nagradzając to, że zostaje w danej pozycji nieco dłużej. Pies w ten sposób uczy się, że nie opłaca mu się dotknąć pupą do ziemi i za chwilę wstać, ponieważ tak długo jak siedzi, tak długo smakołyki wpadają do jego pyska. Oprócz tego uczę moje psy komendy zwalniającej. Jest to polecenie, które informuje moje psiaki, że dana komenda już się skończyła i że mogą wstać i zająć się swoimi sprawami. U mnie komendą zwalniającą jest słowo OK, ale oczywiście może to być dowolnie inne wybrane przez Was słowo. Komendę zwalniającą wprowadzam sobie w taki sposób, że ostatni smakołyk z serii rzucam psu na ziemię i jednocześnie wypowiadam słowo OK. Oczywiście na początku ta komenda zwalniająca nie ma dla psa absolutnie żadnego znaczenia, natomiast po kilkunastu powtórkach pies uczy się, że kiedy słyszy OK, no to może już przerwać wykonywanie tego polecenia, które robił wcześniej. Film o komendzie zwalniającej i o tym, jak bardzo jest przydatna w wielu różnych sytuacjach, nagrałam już wcześniej i link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Na koniec chciałam podkreślić, że jeżeli używacie komendy zostań i sprawdza się Wam ona dobrze w takim codziennym życiu z psem, no to super, to nie musicie tego zmieniać i nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby komendę zostań stosować. Jeżeli wprowadziliście ją prawidłowo, nie musicie ciągle powtarzać zostań, zostań, żeby Wasz pies nie zerwał komendy. Jeżeli to słowo zostań nie myli mu się z innymi słowami i jeżeli Wasz pies w jasny sposób wie, kiedy dane ćwiczenie się kończy, no to super, to możecie dalej tej komendy zostań jak najbardziej używać. Ja w tym filmie chciałam tylko powiedzieć, dlaczego ja tej komendy nie wprowadziłam i w jaki sposób pracuję z moimi psami, żeby nie zrywały komend. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Was, czy wprowadziliście komendę zostań, czy jest ona skuteczna, czy pies naprawdę nie zrywa komend w takich codziennych sytuacjach, czy też może pracujecie z komendą zwalniającą. Napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzu, jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zaglądajcie też na blog Piesologii i do zobaczenia!